Siemka, ja jestem Adacho i witam was wszystkich, ale w szczególności witam fanów Dragon Ballowego power scalingu. Jeśli kiedykolwiek poczuliście się bezużyteczni, pomyślcie o poziomach mocy w Dragon Ballu od sagi androidów począwszy. Natomiast ja dzisiaj się ani nie będę zajmował sagą androidów, ani nawet Dragon Ballem Z jako anime, w sensie serialem, tylko filmami kinowymi spod znaku w zasadzie Dragon Balla ogólnie, nie tylko Dragon Balla Z, ale również Dragon Balla Super. No, mógłbym też podpiąć pod to klasycznego Dragon Balla, ale biorąc pod uwagę, że rozmawiamy sobie o top 15 najsilniejszych postaciach z filmów kinowych, mowa oczywiście o antagonistach, o głównych antagonistach, to naturalnie klasyczny Dragon Ball nie załapał się niestety na listę. Postanowiłem kontynuować tę drobną serię tworzenia topek najsilniejszych postaci, biorąc pod uwagę, czy to samą serię, czy to też jakieś pochodzenie postaci, albo może płeć postaci, bo ostatnio też rozmawialiśmy o najsilniejszych kobiecych postaciach. Te filmy polecam wam sobie nadrobić, jeśli jesteście zaciekawieni taką tematyką. Natomiast dzisiaj filmy kinowe i jedna zasada, która tyczy się tego rankingu, może z małym wyjątkiem, o którym powiem później, może dwie zasady. A może się okaże, że później jest ich więcej, ale dwie na pewno mam w głowie w tym momencie. Biorę pod uwagę najsilniejszą wersję danej postaci. Przykład. Broly z Dragon Balla Z pojawił się, można powiedzieć, w 3 filmach, jeśli doliczamy do tego Bio Broly'ego. O Bio Brolim potem jeszcze wspomnę, ale weźmy chociażby tego Broly'ego z 2 pierwszych filmów. To jest ten sam jeden Broly, więc nie wrzucam tutaj Broly'ego z filmu 8 i potem Broly'ego z filmu 10, tylko po prostu tę najsilniejszą wersję Broly'ego. Tak samo jak chociażby Coolera. Ale biorę pod uwagę również wersje postaci, które były w późniejszych filmach, nie w serialach. Do tego potem jeszcze przejdę, żebyście wiedzieli, o co mi konkretnie chodzi. Posiłkowałem się tym, co padło w anime, posiłkowałem się tym, co było w oficjalnych broszurach, albo nawet czasem w oficjalnych wywiadach, czy to samego Toriyamy, czy to scenarzystów, producentów danych filmów. Natomiast pamiętajcie, że to nadal jest bardzo trudne umieścić wydarzenia z tych wszystkich filmów na jakiejś jednej wspólnej osi czasu, ponieważ one w 90% nawet nie nawiązują do mangi. Natomiast ja przechodzę do miejsca 15. Zaczynamy od doktora Willow, który w oficjalnej broszurze filmu miał wyszczególniony poziom mocy 39 000. Jeśli chodzi o doktora Willow, to nie jest nawet pierwszy film z Dragon Balla Z, bo pierwszym filmem była Martwa Strefa. Doktor Willow mimo wszystko znajduje się na ostatnim miejscu ze względu chyba na poziom mocy, który w zasadzie wystarczył do tego, żeby go pokonać. Sytuacja dzieje się w okolicach, powiedzmy, sagi Saiyan. Goku dysponuje już tam Kaiokenem i zna Genkidamę, więc wiemy, że jest to po treningu północnego Kaio. I sytuacja, w której Goku używa 3-krotnego Kaiokena, nie jest dla Willow aż tak podbramkowa, jak sytuacja z 4-krotnym Kaiokenem i później jeszcze Genkidamą. Więc Willow można postawić na poziomie mniej więcej właśnie między 3 a 4-krotnym Kaiokenem Goku z Saiyan Sagi. A wiemy, że wtedy poziomy mocy były dość niskie i sama ta broszura filmu sugerująca nam poziom mocy 39 000. Jeśli mielibyśmy się tego trzymać, to Willow na wyższe miejsce nie zasługuje. Idziemy dalej. W pierwszej chwili, w pierwszej setnej sekundy być może będzie to dla was zaskoczenie, że na miejscu 14 znajduje się Turles, ale jeśli zobaczycie resztę tego rankingu, to nie powinno być to dla was żadne zaskoczenie. Ja wiem, że Turles jest postacią popularną, ale zwróćcie uwagę na to, w jakim momencie dział się ten film. Goku nie miał jeszcze w ogóle Super Saiyanina. Fakt, używał w tamtym filmie Kaiokena. Mało tego, Turles Goku w 10-krotnym Kaiokenie był w stanie pokonać po ugryzieniu, kolejnym zresztą ugryzieniu, tego swojego owoca. Na początku Goku, kiedy się wzmacniał, osiągnął mocy 30 000, co zwróciło uwagę Turlesa. Natomiast później ten sam Goku przy włączeniu 10-krotnego Kaiokena, czyli zakładając, że ten poziom mocy 30 000 nie wzrósł jeszcze dalej, czyli Goku mając 30 000 odpalił 10-krotnego Kaiokena, czyli stał się 10 razy silniejszy, czyli miał poziom mocy w okolicach 300 000, to Turles był w stanie to pokonać. To by oznaczało, że Turles byłby w stanie być może nawet nawiązać walkę z Freezą w pierwszej formie. No, nie mówię, że wyskoczyłby aż do 530 000, jak miał Freeza w pierwszej formie, ale na pewno poradziłby sobie chociażby lepiej niż Nail. Tylko że tutaj wiecie, z jednej strony można powiedzieć, że w ogóle można powiedzieć, że to nie ma sensu, ale to jedzenie owoca Turlesa trochę tutaj łamie nawet te już i tak bardzo chwiejące się zasady jakiejkolwiek logiki, bo Turles tego owoca gryzł przez niezliczone tygodnie, miesiące, można nawet powiedzieć lata. I on nie był
stanie wzrosnąć, nawet w filmie ugryzł go tam parę razy. I on nie był w stanie wzrosnąć do tak dużego poziomu mocy, ale potem ugryzł go jeszcze raz i już był w stanie pokonać Goku w 10-krotnym Kaiokenie. Mimo wszystko to się wydarzyło, więc Turles z tym poziomem mocy ląduje na miejscu 14. I tutaj jest jeden mały wyjątek, jeśli chodzi o tę jedną zasadę, o której wspomniałem na początku, bo na miejscu 13 znajduje się Garlic Jr., natomiast nie z filmu Dead Zone, bo w filmie Dead Zone oczywiście Martwa Strefa go widzieliśmy, ale z sagi fillerowej w okolicach Cell Sagi w Dragon Ballu Z. To jest ten jeden wyjątek, bo ogólnie biorę pod uwagę wersje kinowe danych postaci. Czyli niezależnie w jakim filmie kinowym ta postać musiała wystąpić w kinówce, żebyśmy brali pod uwagę jej poziom mocy. Garlic Jr. miał pierwszą kinówkę i tam w broszurze jego poziom mocy to było 1450. Mimo wszystko Garlic z tej sagi fillerowej w Dragon Ballu Z bezpośrednio nawiązuje do wydarzeń filmowych, więc mimo tego, że jest to serial animowany, a nie film kinowy, to biorę tutaj pod uwagę też Garlika, którego mieliśmy w Dragon Ballu Z. No i tutaj jeśli chodzi o poziom mocy, no można oczywiście brać pod uwagę jego potężne umiejętności. Samo stworzenie martwej strefy, która zagrażała istnieniu nawet zaświatów, które są jakby innym wymiarem, to jest coś, co warto wziąć pod uwagę. Natomiast tutaj, tak jak już wielokrotnie wspominałem przy okazji poprzednich rankingów mocy, liczy się siła ciosu, niekoniecznie same umiejętności. Roshi byłby na przykład dobrym porównaniem, prawda? Roshi nie jest aż tak silny fizycznie, ale ma bardzo ciekawe techniki, które są w stanie, chociażby Mafuba, zapieczętować silniejszego przeciwnika. Więc w przypadku Garlika Juniora ta martwa strefa to było imponujące, biorąc pod uwagę też jego poziom mocy. Natomiast tutaj raczej biorę pod uwagę to, że walczył on z Piccolo, który był już po Sadze Namek. Więc Piccolo po Sadze Namek, po asymilacji z Nailem, był w stanie walczyć z Freezą w drugiej formie, nie był w stanie pokonać Garlika Juniora, dopiero Gohan był w stanie mu się przeciwstawić. Oczywiście Gohan jest postacią ze znacznie większym potencjałem. Na tamtym etapie historii był to jeszcze w większości potencjał nieodkryty, który Gohan tylko czasami ujawniał nam poprzez takie uchylenie tego rąbka tajemnicy. Natomiast sam fakt, że Piccolo walczący z Freezą nie był w stanie pokonać Garlika, Freeza w drugiej formie miał poziom mocy ponad 1 000 000, no to też automatycznie stawia to Garlika ponad tego Turlesa, którego widzieliśmy w filmie. Mówię, widzieliśmy w filmie, bo widzieliśmy też te postacie, chociażby Turlesa w serii Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes. Tych oczywiście wersji też nie biorę pod uwagę. Na miejscu 12 znajduje się Lord Slug i to jest postać, która jest bardziej imponująca niż może się wydawać. Krąży taki mit, chociaż czy to jest mit, czy to nie jest mit, zaraz wam powiem, odnośnie tego, że w tamtym filmie Goku użył 100-krotnego Kaiokena. Odnośnie samego 100-krotnego Kaiokena zaraz wam powiem, ale co oznaczałoby to dla poziomów mocy? Król Kaio w pewnym momencie powiedział, że nawet Freeza nie byłby w stanie pokonać Lorda Sluga. Przypominam, że film z Lordem Slugiem wychodził tuż przed tym, jak pierwszy raz widzieliśmy Super Saiyanina na łamach mangi, więc był to moment w historii, w którym znaliśmy już pełną moc Freezy, więc naturalnie Lord Slug jest silniejszy niż Garlic. Król Kaio powiedział, że nawet Freeza mógłby nie pokonać Sluga, ale mowa tutaj była o tej dużej formie Sluga. Slug się w pewnym momencie zwiększył i dopiero 100-krotny Kaioken w połączeniu z Genkidamą był w stanie Sluga pokonać. Jeśli chodzi o tego 100-krotnego Kaiokena, oczywiście sam poziom mocy byłby 2 razy wyższy niż w przypadku Super Saiyanina, którego w tamtym momencie oficjalny mnożnik to jest 50 razy, więc Goku w 100-krotnym Kaiokenie, zakładając, że jego baza była taka sama, był 2 razy silniejszy niż Super Saiyanin, czyli można powiedzieć był na poziomie tamtejszego Super Saiyanina 2. I nie mówię, że Slug był na tym poziomie, bo został przez to pokonany, ale Goku w tym fałszywym Super Saiyanie nie był w stanie Sluga pokonać. Kilka słów na temat tego Kaiokena 100-krotnego, bo tak naprawdę w filmie to nie pada. Jeśli chodzi o japońską oryginalną wersję językową, to tam Goku po prostu krzyczy Kaioken. Natomiast to się wzięło i tutaj moje podziękowania moje podziękowania, oni nie wiedzą, że korzystałem z ich strony, ale jestem wdzięczny za to, że ta strona istnieje, Kanzenshu. Tam okazało się, że są osoby dysponujące wieloma starymi wydaniami Weekly Shonen Jump i okazało się, że wydanie z 91 roku ma tam wspominkę o 100-krotnym Kaiokenie. Mało tego, jeśli chodzi o, jakby to nazwać, takie specjalne klipy z komentarzem, chociażby też Masako Nozały, wydawane też jakiś czas później po tym, jak film miał premierę, one zawierają komentarz Masako Nozały i tam pada kwestia Kaioken Hyakubai, czyli właśnie Kaioken razy 100. To nie jest coś, co padło w filmie, ale aktorka głosowa Goku, powiedzmy w oficjalnym wydaniu jakimś tam filmu,
wspominał o tym stukrotnym Kaiokenie, więc jest coś na rzeczy. Nie wiadomo, czy to był stukrotny Kaioken. Mimo wszystko, jeśli oficjalnie jest to gdzieś wspominane, to można brać pod uwagę, że faktycznie to tam było, mimo tego, że w filmie to nie zostało wprost wypowiedziane. To nie jest fanowska teoria, która się wzięła gdzieś tam z jakichś miejskich legend, tylko wzięło się to z oficjalnych pism i też sama aktorka głosowa Goku kiedyś wypowiedziała te słowa w kontekście tej sceny. Idziemy dalej. Na miejscu 11 znajduje się Cooler i oczywiście, tak jak mówiłem, są tutaj dwie wersje Coolera, które mógłbym wziąć pod uwagę, ale biorę pod uwagę tę najsilniejszą, bo jeśli chodzi o tę pierwszą wersję Coolera, V-Jump z 2004 roku, w kontekście wydania jednej z Dragon Ballowych gier, bodajże to było Budokai Tenkaichi, pokazał nam moc Coolera na poziomie 470 milionów. Daizenshu 7 wprost mówi, że Cooler jest silniejszy niż Freeza. Jeśli bierzemy pod uwagę te poziomy mocy, które widnieją tyczące się sagi Namek, to Freeza w pełnej mocy miał 120 milionów. Cooler byłby 4 razy silniejszy prawie w finałowej formie niż Freeza, a to i tak jest tylko pierwszy film. No a Cooler w tym filmie został pokonany przez Goku Super Saiyanina. W następnym filmie metalowy Cooler był w stanie tankować jednego i drugiego Super Saiyanina, Goku i Vegetę, którzy oczywiście na tamtym etapie historii byli już silniejsi. Mimo wszystko tutaj trzeba też wziąć pod uwagę to, że Metal Cooler trochę przezwyciężył ich, przynajmniej początkowo, poprzez to, że się regenerował i że było go bardzo dużo. To nie było tak, że Goku i Vegeta nie byli w stanie go zranić czy zniszczyć. Oni normalnie niszczyli jego ciało, tylko że on się regenerował, więc pod kątem poziomu mocy nie wiadomo, jak to dokładnie wyglądało w przypadku Metacoolera, natomiast sam fakt, że on walczył z dwójką Super Saiyan, może sugerować, że był on po prostu silniejszy niż w tym pierwszym filmie, więc bez problemu tutaj Coolera na tych poprzednich villainów mogę na 11 miejscu postawić. Natomiast na miejscu 10 znajduje się Android 13, który myślę, że prostą zasadą takiego porównania może nad Coolerem się znaleźć, ponieważ walczył on z trójką Super Saiyan plus Piccolo, który był już po fuzji z Kamim. Super Android 13 po fuzji był w stanie przytankować jednego Super Saiyanina więcej i tutaj nawet nie było mowy o tym, że jego ciało jest zranione, więc okej, można to podpiąć pod wytrzymałość jego ciała, pod twardość jego ciała, ale to też bezpośrednio wiąże się z poziomem mocy, więc tak jak mówię, na zasadzie prostego porównania można zobaczyć, że Android 13 był silniejszy, oczywiście został pokonany przez Genkidamę zaabsorbowaną, która została zaabsorbowana przez jednego pojedynczego Super Saiyanina, ale myślę, że to jest podobna zasada co chociażby z Brolim z pierwszego filmu, czyli na początku widzimy kilku Super Saiyan, którzy biją Broliego, a potem pokonuje go jednym ciosem. No i jak to połączyć? Z jednej strony można powiedzieć, że nie trzeba tego łączyć, bo to tylko film, ale z drugiej strony, jeśli miałbym to wytłumaczyć, istnieje pojęcie szklanej armaty, prawda? Tak, o Brolim jeszcze będziemy mówić, ale na miejscu 9 znajduje się jeszcze jedna postać. Bojack. Poziom mocy Bojacka jest moim zdaniem bardzo zbliżony do Perfect Cella, bo radził sobie z Super Vegetą i Super Trunksem. Mówię o tym Super Saiyanie Grade 2, czyli tym popularnie nazywanym Ultra Super Saiyaninem, ale tutaj na niekorzyść Bojacka niestety przemawia to, że został on jednym ciosem pokonany przez Gohana w Super Saiyanie 2. To nawet nie było tak, że on nawiązał z nim jakąkolwiek walkę, bo oczywiście Cell w pierwszej, jakby perfekcyjny Cell, mówię tutaj już o perfekcyjnym Cellu podczas Cell Games, też był na początku gnojony przez Gohana SSJ2, ale potem jak powrócił jako ten perfekcyjniejszy Cell, no to był w stanie z Gohanem nawiązać walkę, natomiast trzeba brać pod uwagę to, że Gohan stracił połowę ki poprzez ochronę Vegety. Mimo wszystko fakt, że był on w stanie pokonać dwóch Ultra Super Saiyan, korzystam z tej fanowskiej nazwy, i jest to coś, co dla mnie stawia Bojacka wyżej niż Androida 13, plus Bojack nie włączył wtedy jeszcze swojej pełnej mocy, więc to też sprawia, że ten poziom Bojacka musimy troszeczkę skorygować, biorąc pod uwagę, że miał on jeszcze później większego power-upa. Idziemy dalej. Na miejscu 8 znajduje się Hachiyak. Tutaj to wynika ze względu na jedną prostą rzecz. Goku w filmie powiedział, że Hachiyak jest silniejszy niż Broly. I to jest sytuacja z 93 roku. Film z Hachiyakiem wychodził po pierwszym filmie z Brolim. To był ten Broly, który został pokonany jednym ciosem przez Goku. Hachiyak zostało wspomniane, że jest silniejszy niż Broly i był on w stanie walczyć z czwórką Super Saiyan plus jeszcze z Piccolo. W przypadku pierwszego Broliego producent filmu Koyama wspomniał o tym, że w zasadzie on wspominał to w większości przypadków, ale że Broly jest silniejszy niż poprzedni przeciwnik. I to tyczyło się Bojacka. Więc mieliśmy potwierdzenie, że Broly jest wyżej niż Bojack. I Hachiyak
zostało przez Goku wspomniane, że jest wyżej niż Broly. Tyle, że specjal z Hachiyakiem powstał w 93 roku, drugi film z Brolym powstał w 94 roku, więc ja, biorąc pod uwagę najsilniejszą wersję Broly'ego, mógłbym rzucić też Bio Broly'ego, ale tutaj tak naprawdę to nie będzie miało żadnego znaczenia. Niezależnie od tego, czy wziąłbym pod uwagę Broly'ego z drugiego filmu, tego, którego pokonało Family Kamehameha, czy tego później Bio Broly'ego, no, można powiedzieć, że to inna postać, bo to klon bazujący na DNA, ale stwierdziłem, że nie będę tutaj tego Bio Broly'ego wrzucał, bo oni i tak byliby obok siebie i to tylko by niepotrzebnie zagęściło ranking praktycznie takimi samymi postaciami. Więc Broly znajduje się na miejscu 7, jest on silniejszy niż Hachiyak. Oczywiście ten Broly z drugiego filmu, ewentualnie jeśli chcecie, to też film z Bio Broly możecie wziąć pod uwagę, natomiast tam Bio Broly walczył z małym Gotenem i Trunksem, plus jeszcze Krillanem i Androidem 18, więc jak tam wolicie. To był Broly, który przeszedł Zenkai Boosta. Oczywiście to są rzeczy, które możemy domniemywać. Nie jestem do końca przekonany, jeśli chodzi o to, czy Gohan był w tym filmie w Super Saiyanie 2, czy w Super Saiyanie zwykłym. Biorąc pod uwagę to, że mamy różne wersje Gohana z tego filmu w różnych grach i tam nigdy nie jest wspomniane, że jest to Super Saiyanin 2, ale z drugiej strony mamy projekty postaci, które jasno zarysowują różnicę między Gohanem w Super Saiyanie a Super Saiyanie 2 i też w niektórych źródłach w internecie można znaleźć informację, że był to Super Saiyanin 2, czyli Gohan z Majin Buu Sagi w Super Saiyanie 2 nie był w stanie pokonać Broly'ego. To stawia Broly'ego na bardzo wysokim poziomie, natomiast później on został pokonany przez Gohana, Gotena i Goku. Ja tutaj też na zasadzie takiego kredytu zaufania wytoczyłbym argument o pewnej szklanej armacie, czyli o Brolym, który miał bardzo wysoki poziom mocy, zresztą jego ki cały czas wzrastała, więc w momencie powiedzmy pokonania go, może nawet właśnie to, że miał wysoką ofensywę, wysokie statystyki ataku, osłabiło jego defensywę, bo jego ciało po prostu już nie wytrzymywało tego ki. Mimo wszystko został on pokonany przez trójkę Super Saiyan, ale był on po Zenkaju, walczył z Super Saiyanem 2 Gohanem, dobrze sobie radził, być może po tym po prostu jak zniknął w lawie, to trochę został osłabiony tym atakiem, dlatego później został pokonany tak, a nie inaczej. Tak czy siak, idziemy dalej i tutaj już też będę się sugerował tym, co zostało wspomniane w jednym czasopiśmie, czy to nawet nie było czasopismo, tylko broszura. Przerzucę wam tutaj to w języku polskim, żebyście mogli czytać to samo, co ja tutaj czytam. Broszura tycząca się Hirudegarna, czyli villaina z ostatniego filmu kinowego Dragon Ball Super. Hildegard, demon widmo, to groźny przeciwnik, który może walczyć na równi z Goku w jego formie Super Saiyan 3. Ale Janemba z poprzedniego filmu Fusion Reborn, Goku i Vegeta, pokonał nawet Goku w formie Super Saiyana 3. Więc jeśli chodzi o siłę, Hildegarn jest drugim najsilniejszym przeciwnikiem w kinowej serii. Prosta sprawa, chociaż tak naprawdę, kurde no, jest to pewnego rodzaju sytuacja, w której musimy uwierzyć na słowo, bo Hirudegarn walczył z Ultimate Gohanem, Super Saiyan 3 Gotenksem, Super Saiyan 3 Goku, z całą ekipą w zasadzie i został pokonany przez, Super Saiyanina 3 Goku, więc można powiedzieć, że pokonał go Super Saiyanin 3 Goku, a Janemba wygrał z Super Saiyaninem 3 Goku, ale przecież Hirudegarn walczył z Ultimate Gohanem, który jest wyżej niż Super Saiyanin 3 Goku, jeśli chodzi o poziom mocy, więc musielibyśmy tutaj chyba uznać, że jest to Gohan, który przestał trenować i znowu stracił formę, bo przecież widzieliśmy, jak on się bawił w Great Saiyamana razem z Videl, więc może to jest taka sytuacja, no ale nie będę się kłócił z tą broszurą. Hirudegarn znajduje się na miejscu 6, no i naturalnie Janemba znajduje się na miejscu 5. Tutaj mamy sytuację, w której Janemba faktycznie wygrał z Super Saiyaninem 3 Goku, jego moce przekraczały czas i przestrzeń, faktycznie został pokonany przez Gogetę, więc tutaj nie będę go stawiał na poziomie Gogety, bo to nie była wyrównana walka, ale jeśli wiemy, że jest on silniejszy i w zasadzie najsilniejszym jest on villainem z tych starych filmów Dragon Balla Z, to możemy go tutaj bez problemu postawić na miejscu 5. Na miejscu 4 znajduje się Golden Frieza. I zwróćcie uwagę na obrazek, w którym widzimy tego Golden Frieza. Jeśli miałbym brać pod uwagę Friezę z obecnej sytuacji w mandze, to Frieza nie byłby na miejscu 4, byłby wyżej. Natomiast to jest sytuacja, która miała miejsce w mandze, czyli nie w filmie kinowym. Friezę widzieliśmy w filmach kinowych Resurrection of F, widzieliśmy go w Brolym, w Super Hero został jedynie wspomniany, ale nie pojawił się, więc nie biorę tego jakoś szczególnie pod uwagę. Ale w Brolym widzieliśmy go w walce, więc biorę tutaj pod uwagę Friezę, ale jego wersję ostatnią, którą widzieliśmy w jakimkolwiek filmie kinowym w akcji. I to była walka z Brolym, gdzie Golden Frieza przez parę godzin,
był przez tego Broliego oklepywany, więc on naturalnie nie może być silniejszy niż Broly. I w kontekście kolejnego miejsca na tej liście trzeba wziąć pod uwagę, gdzie, na jakim etapie historii odbywał się ten film z Brolim. Po turnieju mocy. To były wersje Goku i Vegety po turnieju mocy. To nawet nie był jeszcze Goku, który był w stanie odpalać na zawołanie Ultra Instinct. Więc mamy tego Freeza na miejscu 4. Na miejscu 3 znajduje się Cell Max, który, uwaga, niby zostało wspomniane przez Gohana, i tutaj można mu wierzyć albo nie, że może nawet Tata i Vegeta nie byliby w stanie się sobie z nim poradzić. To jest coś, co się wyklucza ze słowami samego Toriyamy, bo Toriyama w notce tyczącej się Cella Maxa powiedział, że Cell Max, gdyby został ukończony, mógłby być nawet silniejszy niż Broly. Ale nie jest silniejszy niż Broly. I nawet jeśli mielibyśmy się kłócić, że okej, Cell Max z filmu Super Hero mógłby być silniejszy niż Broly z filmu Broly, no bo Gohan powiedział, że Goku i Vegeta mogliby sobie z nim nie poradzić, to widzieliśmy również Broly'ego w filmie Super Hero. Więc jego ostatnia wersja jest silniejsza na pewno niż Cell Max, właśnie biorąc pod uwagę słowa Toriyamy, dlatego Broly znajduje się na miejscu 2, no i na miejscu 1 znajduje się Beerus. I już wam spieszę z wytłumaczeniem, bo w filmie Battle of Gods padły słowa tyczące się 70%. Beerus, który niby walczył z Goku na poziomie 70%. Potem Toriyama jeszcze dorzucił do pieca, mówiąc o tej skali 6, 10, 15, czyli jeśli Goku to 6, Beerus to 10, a Whis to 15, jeśli dobrze pamiętam liczby, ale to nie ma kompletnie sensu, jeśli bierzemy pod uwagę to, jaki poziom potem Beerus prezentował w kolejnych filmach, bo i w ogóle w historii. Jeśli Goku na poziomie Super Saiyanina Goda, którego odblokował w tamtym momencie, zmusił Beerusa do walki na 70%, to by oznaczało, że Goku, włączając po prostu Super Saiyanina Blue, który powinien być 50 razy silniejszy, przekracza Beerusa i zostawia go daleko w tyle. A gdzie Blue Kaioken? A gdzie wymasterowany Blue? A gdzie Ultra Instinct Omen? Gdzie przy tym zwykły Ultra Instinct? Gdzie jeszcze do tego wrzucić Ultra Ego? No Beerus powinien być w tym momencie zostawiony dawno w tyle, a wiemy, że tak nie jest. Więc Beerus, którego widzieliśmy w Brolim i później w Super Hero, które działo się po sadze Granoli, gdzie Vegeta uczył się Ultra Ego pod okiem Beerusa. I ten sam Beerus, który nadal jest silniejszy niż Vegeta, jest widoczny w filmie Super Hero. Dlatego Beerus znajduje się na miejscu 1 i tak prezentuje się ostateczny ranking. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie wiem, czy jest tutaj jakakolwiek kontrowersja. Wydaje mi się, że w przypadku tego rankingu kontrowersji w ogóle nie powinno być. Natomiast czekam na wasze komentarze, jeśli się z czymś nie zgadzacie. Chętnie poczytam. Nie mówię, że odpowiem, ale chętnie poczytam, więc zostawcie lajka. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.